I'm Stefan from Bulgaria and you're watching Misja Bulacz 2. W poprzednim odcinku wraz z ekipą rajdowców przybyłem do Mauretanii. Obszar pomiędzy tym krajem a marokańską Saharą to chyba najdziwniejsza granica, jaką kiedykolwiek przejechałem. Po pokonaniu zaminowanej ziemi niczyjej i kilkudziennego dylematu z celnikami wjechaliśmy do nowego państwa. Po przekimaniu się na pustyni i potem na wydmach dotarliśmy do Nafkaszutu, stolicy Mauretanii. Tam gościłem u niejakiego Jimmy'ego, zaliczyłem imprezę, zwiedziłem miasto i ze świeżo robioną wizą ruszyłem do Senegalu. I stało się. Po przybyciu zimnej i drogiej Europy Zachodniej, egzotycznego Maroka, pustyni Sahara, surowej Mauretanii znalazłem się w Senegalu. To było już nie byle co. Oznaczało to jawnie, że nie jestem już w Afryce Arabskiej, to jest północnej, tylko w tej prawdziwej Afryce, czyli czarnej Afryce, afrykańskiej, czy jakoś tak. Senegal pomimo upału przywitał mnie dosyć chłodno. Na granicy przyczepiła się do mnie bowiem szajka młodocianych naciągaczy. Trochę krzyku i wyzwisk i sobie poszli. Niestety okazało się później, że właścicieli łódki, którą płynąłem, byli znajomi tych złych. W wyniku mojej afery straciłem drobniaki i wywołałem lekkie zamieszanie w porcie. A mój plecak prawie wypadł z pirogu. Ostatecznie musiałem się ratować ucieczką z pomocą motocykla robiącego za taksówkę. Było to już po senegalskiej stronie rzeki. Co było dalej? Znowu do tego zrujnowanego starego Peugeota taksówki. Podróż w takiej spalonej w słońcu metalowej puszce była przygodą samą w sobie. Parę godzin ścisku z podkurczonymi kolanami i bez klimatyzacji to prawdziwa męczarnia. No ale kocham przecież takie atrakcje. Taki backpacking przecież o wiele lepiej smakuje i pozostawia trwalsze wspomnienia. No i odciski. Siłą rzeczy zauważyłem, że senegalski krajobraz jest dużo bardziej zielony niż ten mauretański. Monotonną pustynię zastąpiły coraz to liczniejsze krzaczory i drzewka oraz pojedyncze budynki. Ostatecznie dotarłem do Saint-Louis, które ma chyba więcej mieszkańców co Olsztyn, albo i tyle samo. Miejsce to było urocze i od razu przypadło mi do gustu. Chociażby dlatego, że dwaj pierwsi taksówkarze nie byli chciwi. Miasto wręcz cudne dzięki kolonialnej architekturze i położeniu nad Oceanem Atlantyckim przyjemnie rozleniwiało. Zwłaszcza po mauretańskiej pustyni. W dzień pospacerowałem trochę w okolicach Warnego Portu i coś na kształt bazaru, a w nocy towarzystwa dotrzymała mi urocza chmara malarycznych komarów. Wysmarowany specyfikiem z ditem zasnąłem jakoś w końcu w średniej klasy oberży, słysząc gdzieś w tle dudniący bas afrobitu.
Pora ruszać dalej na południe. I znowu do tej piekielnej machiny Peugeot taksówki. Później na swój sposób cieszyłem się, bo podróż okazała się wcale nie taka męcząca. Jeżdżące muzeum motoryzacyjne wyposażone było bowiem w miękkie gąbkowe siedzenia. Kiedy znudziło mi się już liczenie za oknem akacji i bab z wiatrem na głowie, dotarłem do gigantycznego dworca autobusowego. Szybko zorientowałem się, że Dakar był olbrzymi i dało się to odczuć łażąc nawet po ulicach. Nie spodziewałem się, że miasto to będzie takie zachodnie. Z drugiej strony nie miałem przecież pojęcia, jak afrykańska stolica wyglądać powinna. Każdy z odwiedzanych krajów był przecież o dziwo zupełnie inny. W stolicy zabawiłem kilka dni i przez chwilę wydawało mi się, że nie jestem już w dzikiej Afryce, a gdzieś w Europie na południu. Dakar to szerokie ulice, liczne knajpy, neony i masa ludzi uprawiających sport. Retenons la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Yozongi silinga bolingo na kwesa kile kibasanza bibambula. Opango singa maya miso chérie. Yope singa posa ya ko vivre bébé nanga. Ozali exception ya mibali. Nazela yo takala lelo yo na maboko nanga. Mon jardin d'amour. Mon jardin d'amour, chérie. Yope singa posa ya ko vivre na mokili. Zala wanga tisuka mokili. Mon jardin d'amour, yon déterminé si à bolingo. Nakende lisusu a pied, fungola bolingo ebandi na motema na yo. Kosalanga mabete, kopesanga mokongo te. Osi okangi bolingo mpe makanisi nanga, nakosuka wa pied. Elanga nanga ya bolingo, talona yo na motema nanga, nasopela yo mai. Ntongo nyonso ya bolamoki ya bolingo na biso. Moyengengisa bolingo mitema milingana. Yebaka bebe, bisiko kotia makolo. Mitambo ya banguna, babongisi po bapanza jardin d'amour. Salangele, mokili ya kaisala, elingi bolamu ya baninga te. Mon jardin. Mówią, że Dakar przypomina Paryż. Nie kojarzą mi się wiele podobieństw. No może wysokie ceny i liczba żebrzących plus wszelkie możliwe oszustwa na turystach. Może mnogość zabytków. Dakar ma swój urok, ale trzeba to miasto na pewno zrozumieć i podejść do niego z dystansem. Naprawdę nie wiem, gdzie te pieniądze się poddały, bo jakoś za specjalnie nie szalałem. Okazało się, że wszystko jest tu na tyle drogie, że trzeba naprawdę pilnować w kieszeni. Taksówki z pozoru tanie, jedzenie tak jak w Europie.
Aha. Zapomniałem wspomnieć, że pomieszkiwał mnie jakiego Martinsa, bystrego Łotysza, który pracował dla telekomunikacyjnego giganta. Jego luksusowe, ponad 100-metrowe służbowe mieszkanie na 8. piętrze silnie kontrastowało z żebrakami na ulicy. Senegal nie był jednak celem mojej podróży i dlatego długo nie czekałem, żeby ruszyć dalej na południe.